Dzień dobry, witam Was. Witam Was tym razem z trasy. Zabieram Was ze sobą w trasę do najbliższego dużego miasta. A do najbliższego dużego miasta pojedziemy sobie dość długo, bo mamy około 1200 km, więc troszeczkę zejdzie. W międzyczasie postaram Wam się pokazać parę fajnych miejsc po drodze tutaj, przez które będę przejeżdżał. Także moi drodzy, zostańcie dzisiaj ze mną, towarzyszcie mi w drodze. Zaczynamy! Jadąc tak, postaram się opowiedzieć Wam troszeczkę o miejscu, w którym tutaj mieszkam, w miejscu, w którym się tutaj znajduję i kręcę, więc myślę, że może Was to też zainteresować, bo do tej pory akurat tutaj, gdzie mieszkam, nie było dużych skupisk ludzi, zwłaszcza tutaj z Polski. Szczerze mówiąc, 10 lat temu to nie było nikogo. No, może byli, o których nie wiedziałem, ale praktycznie nie było tutaj nikogo w tej prowincji, gdzie ja tutaj się znajduję. Podczas tutaj czasu Sorowida, Dawida XIX, sprowadziło się troszeczkę więcej Polaków, nie tylko Polaków, ponieważ w ogóle polityka tutaj tych okolic zaczyna być taka typowo globalistyczna, wymieszania tych właśnie narodowości, ludzi, którzy tutaj mieszkali od kilku pokoleń, z nowymi przybyszami. Także to jest ogólnoglobalna polityka, która tutaj również w moje okolice zawitała. Więc pojawia się coraz to więcej ludzi z różnych stron świata, w tym również i z Polski ponoć są ludzie, także udało mi się nawet kiedyś usłyszeć gdzieś tam na chodniku czy na ulicy właśnie polski język, właśnie po czasie tym Dawidowym, więc to znaczy, że i tutaj ludzie uciekają z tych wielkich aglomeracji miejskich w postaci najwięcej ludzi ucieka tutaj właśnie z Vancouver, gdzie ten globalizm, on właśnie tam bardzo mocno ciśnie tamte okolice, sprawiając, że te okolice nie są już tak atrakcyjne, tak bezpieczne, jak to miało miejsce właśnie kiedyś. Tak więc ogólnie ogarniający świat globalizm spowodował to, że mamy tu nowych przybyszy. Często są to inżynierowie z wysokimi kwalifikacjami, wysocy specjaliści z różnych branż. I co spowodowało to, że do tej pory tutaj to community, to społeczeństwo tutaj, ono było bardzo otwarte na wszelkiego rodzaju nowości, tak, nowych przybyszy. Jak ja tutaj przybyłem, byłem nielicznym w ogóle poza tej tutaj społeczności, co dawało mi taką egzotykę troszeczkę, taki murzyn w Polsce kiedyś w dawnych latach. Także wszyscy byli, że tak powiem, szczęśliwi, chcieli mi pomóc,
na takiej zasadzie bardzo, bardzo przyjacielskiej, bo tutaj akurat gdzie ja jestem, ludzie są bardzo, bardzo przyjaźni. Bardzo dobrzy ludzie byli i bardzo dobrze tacy przyjaźni, którzy służyli pomocą, bezinteresowną pomocą w każdej sprawie, w każdej chwili. I tak to mniej więcej wyglądało aż do tego momentu, w którym przyjechali inżynierowie oraz tutaj specjaliści wysokiej klasy i przeszkolili to właśnie tutejsze społeczeństwo w postaci, pojawiły się już jakieś nadużycia, oszustwa i tym podobne rzeczy, co spowodowało z automatu jakby zamknięcie się tej prostoty, prawda? Nie wiem, sprawę załatwiało się tutaj w urzędzie wcześniej od ręki, bez zbędnych jakichś tam kwitków, nie kwitków, bez sprawdzania. Wszystko, że tak powiem, szło tutaj prawie na wiarę. Także nikt tego nie sprawdzał, nie weryfikował. Wszyscy byli do tego przyzwyczajeni, że no tutaj tak jest, tak? Tym bardziej, że Wyspiarze jest to takie zamknięte community, co daje, no, co dawało to, że no, nie było tutaj żadnych takich przestępstw, nie było w ogóle wypadków drogowych, przestępstw i tym podobnych rzeczy. Ja przez 8 lat chyba, pierwsze 8 lat to może jeden raz widziałem policjanta i radiowóz, także tak to mniej więcej wyglądało. Przestępczość zerowa, 0 wypadków samochodowych, co przekładało się od razu na bezpieczeństwo, prawda? Na bezpieczeństwo oraz koszty życia, ponieważ jeżeli nie ma w danej prowincji wypadków, to tanie są ubezpieczenia komunikacyjne, czyli te ubezpieczenia takie jak tam w Polsce to się nazywa OC, tak? OC. Więc to też tutaj było stosunkowo tanie i nie było tych jakichś takich zbędnych, mówię, formalności przy załatwianiu czegokolwiek, czy jakiegokolwiek dokumentu, czy jakiegokolwiek, nie wiem, czegokolwiek, co potrzebne było Ci do życia. Robione to było jeszcze 8 lat temu, 10 lat temu, praktycznie od ręki, z uśmiechem na twarzy. Dzisiaj okazuje się, że już trzeba mieć jakieś tam, nie wiem, certyfikaty, urodzenia, bo wiadomo, inżynierowie przyjeżdżając, przywozili swoje ileś tam żon, legalizowali to i to wszystko właśnie wyglądało w ten sposób, że no, ci tutejsi tubylcy zamykali się na to, zabezpieczali się właśnie przed takimi właśnie nadużyciami. Sama prowincja jest prowincją stosunkowo drogą, ponieważ wszystko tutaj trzeba jednak dowieźć. Nie jest wprawdzie droga lądowa, widzicie tam w oddali, to jest ocean. Jest tutaj droga lądowa za pomocą mostu, 13-kilometrowego mostu, którym można wjechać na wyspę, ale mimo wszystko to generuje koszty, które no, przekładają się na koszty towarów, tak? Tutaj na wyspie, więc wyspa jest stosunkowo droga, paliwo jest troszeczkę droższe jak na lądzie, produkty również, więc to są takie tutaj minusy tego miejsca. Widzicie w oddali, tam widać most, którym się wjeżdża, Konfederacji, którym za chwileczkę pojedziemy. Jest to 13 km mostu łącząca ląd właśnie z miejscem tutaj, z wyspą, i można przez niego przejechać. Jedzie się nim dosyć długo. Ja to
postaram się nagrać ten przejazd i myślę, że będzie to dosyć interesujące, aczkolwiek dzisiaj mamy niezłą pogodę, chociaż wiecznie jest, więc no zobaczymy, jak to będzie na tym moście. No i moi drodzy, wjeżdżamy w tej chwili na most Konfederacji, tak zwany Confederation Bridge. Za chwileczkę zobaczycie 13 km mostu łączący właśnie wyspę z lądem. No, akurat widać, samochody jadą, także o, zobaczcie, ocean z boku, z tej strony ocean, a my jedziemy sobie do góry. Lądu z drugiej strony praktycznie nie widać. Jest to daleko, ten ląd jest daleko, 13 km, także ten most jest, jak sobie wyglądujecie, on jest taki gięty jeszcze i podwyższany ze względu na to, że bardzo często ta część oceanu tutaj, ona zamarza, co konstrukcyjnie wymagało właśnie tego typu rozwiązania tego mostu. Co jeszcze? Pod mostem przepływają również statki, czyli jednostki pływające, dlatego on ma tutaj, jak widzicie, podwyższenia i takie obniżenia, tak? Jest wyżej lub niżej. Także tak to mniej więcej wygląda. O. Postaram się nagrać cały przejazd. No to jest dosyć interesujące tutaj, także nie każdy ma możliwość przejechania takim mostem, ponieważ no, nie wszędzie są takowe mosty, tak? Nie w każdym kraju, tam wiem, że są w Danii, w Szwecji są podobne właśnie mosty, ale ja nie wiem, czy to nie jest jeden z najdłuższych mostów właśnie, 13-kilometrowy najdłuższy most, no na pewno w Kanadzie, a czy na świecie, nie chcę tutaj wprowadzać nikogo w błąd. Można sobie to doczytać, jeżeli to kogoś oczywiście interesuje. Auta jadą z drugiej strony, od strony Nowego Brunswicku, czyli Nowy Brunswick to jest prowincja już lądowa. Oni są na lądzie, a w drugą stronę jest Wyspa Księcia Edwarda. Jest to odrębna prowincja, najmniejsza prowincja kanadyjska, ale zarazem najgęściej ze względu na swoją małość, czyli na swój rozmiar terytorialny, bo jest to wyspa, jest znowu najgęściej zaludnioną prowincją w Kanadzie. O, tak to mniej więcej wygląda. Chociaż nie ma tutaj tłumów jeszcze, ale mówię, tak jak wcześniej powiedziałem, coraz więcej nowych przybyszy tutaj właśnie do tych atlantyckich prowincji przyjeżdża, choćby ze względu na to, że dosyć tanie są tutaj grunty, jest tutaj w miarę spokojnie, bezpiecznie jeszcze, dopóki, tak jak powiedziałem, nowi inżynierowie się nie rozkręcą, także jeszcze jest tutaj spokojnie, bezpiecznie, co powoduje, że ludzie właśnie z Vancouver, ludzie z Alberty
bardzo, bardzo często właśnie tutaj przeprowadzają się. A również przeprowadzają się ludzie na emeryturach, bo mimo wszystko jest tutaj bezpieczniej, dostęp do wszystkiego jest dużo, dużo prostszy niż w dużych miastach. No i na czas tego resetu 24-25 wydaje mi się, że jest to lepsze rozwiązanie niż miasta gdzieś tam w innych prowincjach, duże miasta, prawda? Czy też miejscowości jakieś tam większe. O, tutaj widzicie już z drugiej strony, tam w oddali widać ląd, czyli tak naprawdę początek tej Ameryki, tak, Kanady. Także za chwileczkę będziemy wjeżdżać na ten ląd, ale to jeszcze chwilę potrwa. Jesteśmy tutaj jakieś, myślę, że z 5 km jeszcze nam zostało do lądu. Pogoda fajna, fajnie, że się udało mi wam nagrać. Ja często jeżdżę tym mostem, często miałem okazję jeździć, ale powiem szczerze, że rzadko nagrywałem. Chyba z raz, dwa jakieś tam przebitki zrobiłem z tego mostu. No po prostu dla mnie to już nie jest jakieś tam ciekawostka, tak? To jest tak jak jeżdżenie do pracy marszałkowską, nie? No ale tak postanowiłem, że jest ładna pogoda, akurat jadę, więc pokażę wam tutaj troszeczkę takiego atlantyckiej Kanady od kuchni. Atlantyckiej Kanady od kuchni. Tym bardziej, że tutaj bardzo rzadko ktoś przyjeżdża do tych prowincji. Raczej Polacy do tej pory trzymali się jakiś tam Ontario. Również w Montrealu jest spora ilość Polonii. W Calgary, gdzieś tam Alberta, tam też jest Polonia, a tutaj raczej nie ma takiego spolonizowania, nie ma Polonii praktycznie w ogóle. Do tej pory przynajmniej nie było. Tam pojawiały się na razie jakieś tam pojedyncze rodziny, pojedyncze przypadki, gdzie ktoś coś tutaj przyjeżdża do pracy, przyjeżdża kupując na inwestycje nawet lokalizacje, więc tak to mniej więcej wygląda. Zobaczcie, z tej strony wam pokażę ocean. Jesteśmy na oceanie tak naprawdę. Nawet nieźle, bo nawet widzę, że tam te fale są, bo jest zburzony, bo dzisiaj jest dosyć wiatr, jest w granicach, nie wiem, 70 km na godzinę. Często jest tak, że ten właśnie most, on jest zamykany. On jest zamykany w momencie, kiedy jest zbyt duży wiatr, czy śnieżyca. On jest po prostu zamykany i nie ma przejazdu nim ze względów na bezpieczeństwo, bo tutaj wiatry są jednak zupełnie inne jak na lądzie. Wiatry powyżej 100 km mogłyby na przykład takiego traka, który tutaj przede mną na przykład jedzie z taką jakimś tam ładunkiem, paką, mogłyby go normalnie przewrócić, tak? Przewrócić, czy nawet zmieść tutaj z tego mostu i wtedy robi się już problem dla służb, tak? Więc ten most jest zamykany w takich przypadkach i nie ma po prostu wjazdu. Jest również droga promowa na wyspę. Promy również przypływają w kilka miejsc, ale to też promy są zależne od pogody. Promy są zależne od właśnie czynników tutaj atmosferycznych. Jeżeli jest zamarznięta powłoka, co często bywa przy tych zimach. Teraz mamy super zimę, bo nie ma śniegu, nie ma naprawdę ciepła zima. Ja tam się z tego cieszę akurat, bo normalnie o tej porze to czasami bywało tutaj po 5,5 metra śniegu,
Więc to tak czasami było to uciążliwe, tak? Uciążliwe, ja już mówiłem to w swoich filmikach, więc więc to tak mniej więcej się prezentuje. Ja nagrywam z telefonu, także ta jakość nie będzie jakaś rewelacyjna, ale myślę, że taką ciekawostkę mile sobie zobaczycie gdzieś tam w innych częściach świata. No. I tu już widzicie, wjeżdżamy praktycznie, już jest widać ląd. Także wjeżdżamy na stały ląd Ameryki Północnej. Prowincja New Brunswick, Nowy Brunswick. Ta prowincja charakteryzuje się głównie tym, że tu są lasy, same lasy praktycznie, lasy, przemysł drzewny, głównie przemysł drzewny jakiś i to wszystko, także tutaj przemysłu jakiegoś takiego nie ma uciążliwego, ciężkiego. No i tutaj około 1000, prawie tam 800 chyba kilometrów pojedziemy właśnie teraz przez Nowy Brunswick. O. Trzeba uważać w tych prowincjach, tak jak tutaj, o, widzicie, nawet jest znak, jest bardzo dużo łosi. Ja często jeżdżąc w nocy szczególnie, no staram się nie jeździć tędy nocą, bo ich jest naprawdę bardzo dużo i bardzo dużo wypadków jest, a wypadek z takim łosiem, no to nie należy do bezpiecznych, tak? Nawet kolizja z takim łosiem nie należy do bezpiecznych, więc staram się przez tą prowincję leśną nie jeździć raczej nocą. Tak więc, tak jak powiedziałem wcześniej, Nowy Brunswick, prowincja typowo leśna, w której praktycznie, teoretycznie nie ma nic poza lasami. Jedzie się tutaj setkami kilometrów przez lasy, przez takie tereny, gdzie jest właśnie dużo poligonów wojskowych, jest tutaj w lasach, jeziora, lasy i zwierzęta, łosie, jakieś niedźwiedzie i tym podobne rzeczy. Więc tutaj nie ma tak naprawdę nic ciekawego do nagrywania. Będę się starał tutaj Wam wrzucać co jakiś czas coś z ciekawszych, jakichś takich z ciekawszych momentów podróży, ale mówię, to tutaj też Polonii nie ma praktycznie w ogóle w tej prowincji, właśnie Nowym Brunswicku, bardzo, przynajmniej ja nie wiem, żeby były jakieś tam skupiska większe Polonii. Być może ktoś tam, wiadomo, posiada jakieś myśliwskie domki na terenie Nowego Brunswicku, bo tutaj właśnie te lasy, one dają możliwość takiego myślistwa, tych różnych właśnie sportów, czy tam rozwijania zainteresowań związanych właśnie z myślistwem, z łowiectwem, z wędkarstwem właściwie, bo tutaj jest właśnie bardzo dużo lasów, jezior i takich tam różnych mało atrakcyjnych dla mieszczuchów terenów. Także do następnego, za chwilę być może gdzieś się jeszcze tam włączę, jak będzie coś ciekawego do nagrania. No dzień dobry ponownie New Brunswick, Nowy Brunswick. Tak jak widzicie, droga obywa cały czas takie mniej więcej tematy, las, jakieś skały i tym podobne rzeczy, także tak to mniej więcej wygląda w Nowym Brunswicku. Włączyłem się na chwileczkę, żeby Wam pokazać, jak to tutaj jest. No i dzień dobry, mamy następny dzień w podróży.
Tym razem jestem w prowincji Quebec, a dokładnie Montreal. Montreal, duża aglomeracja miejska, w której kiedyś, za dawnych czasów, było tutaj dosyć duża Polonia. Podejrzewam, że obecnie również. Jest to drugie co do wielkości, nie wiem czy drugie właściwie, ale podobne jeśli chodzi o wielkość miasto do Toronto, tak? W Toronto, Mississauga, całe to GTA jest tu też bardzo duże skupisko. Tam jest bardzo duże skupisko Polonii. Podejrzewam również, że ta sama sytuacja jest tutaj właśnie w Montrealu. No i moi drodzy, 2 dni w trasie, powoli w kierunku domu. Wprawdzie jestem jeszcze w Quebecu, prowincji Quebec, ale już się udaję w kierunku bazy, więc pomyślnie załatwione, pomyślnie wykorzystany pobyt w mieście. Powiem wam, że warunki pogodowe są niezłe. Myślałem, że będzie to troszeczkę gorzej, że będzie gorzej. Zresztą popatrzcie sami. Brudna szyba jest troszkę, dlatego że no, przytrzemy szybę może troszeczkę, będzie lepiej. Dobra, ale widzicie, duży mróz jest, duży, ponad 10 stopni, więc dlatego to momentalnie wszystko sobie przymarza. Także ogólnie wyprawa zakończona, jeszcze nie zakończona wprawdzie, ale wiecie, to co miałem załatwiłem, teraz tylko powrót. Za chwilę będzie ciemno, także już nie będę pewnie nagrywał, bo to nie ma sensu. Zresztą tutaj to jest nic ciekawego tutaj nie ma, same lasy, droga, lasy i to wszystko, także na tym chyba skończymy ten filmik. Dziękuję, że byliście ze mną. Krótko, ale nie czułem się przynajmniej samotnie w trasie. Serdeczności. Być może jeszcze się tam włącza, ale nie wiem, szczerze mówiąc, powiem szczerze, że nie wiem, czy będzie sens po ciemku nagrywać w tych zwartych kompleksach leśnych. W razie czego, bye bye!
jesteśmy z powrotem na moście Konfederacji. Pod nami jest ocean, 13 km, tak jak poprzednio przejeżdżaliśmy w dzień, teraz w nocy wam tutaj nagram przejazd nocny. Ale jeszcze jedna rzecz, ze względu na duże wiatry most jest zamknięty dla ciężarówek. Jeszcze osobówki mogą przejeżdżać. Jeżeli wiatr przekroczy pewne tam wartości, to i zamykają również ruch dla samochodów osobowych. Także ze względu na właśnie na duże wiatry. W oddali widać już wyspę księcia Edwarda, więc tak to mniej więcej się prezentuje w nocy. Chciałem wam pokazać właśnie nocny przejazd mostem Konfederacji, więc za oknem minus 10 stopni, także cieplej. Generalnie ocean ociepla, bo na lądzie było w granicach tam miejscami minus 20, minus 14, minus 12, a tutaj już wjeżdżamy na wyspę, jest minus 9 nawet, także ocean ociepla znacznie. Ten klimat nie jest już taki, na wyspie nie jest już taki klimat typowo kontynentalny, mroźny, ale za to są wiatry, bardzo silne wiatry, no, które tutaj są praktycznie cały rok, uciążliwe.
moście jest ograniczenie szybkości do 60 km na godzinę. To ze względu właśnie na wiatry. No, w oddali widzicie już światła PI.
Tutaj podczas Srandemi, podczas Dawida XIX był tak zwany checkpoint i tu sprawdzali te szczepienia całe i testy, jakieś takie te męczarnie ludzi tutaj właśnie uskuteczniono w tym miejscu. Przyjemnie się teraz jedzie, że bez tego kłopotu. Właśnie w tym miejscu, gdzie te kontenery mniej więcej stoją, tutaj był checkpoint i wyspa była zamknięta. Jesteśmy na wyspie. Także ja jestem u siebie w domu już. Już nie będę więcej nagrywał, tutaj nie ma sensu. Jest ciemno, zresztą brudne szyby po tej całej trasie. 1200 km, także wypada mi życzyć, jeszcze mam godzinkę mniej więcej drogi do domu, a wam życzę, dziękuję za oglądanie i życzę miłego czasu, moc serdeczności. Trzymajcie się. Hej, hej.